Ale już biegnie tam. Wiecie jak to wygląda? Za 7 minut on gdzieś odjeżdża. Nie wiemy czy stąd, czy skądś. Ktoś tu miał czekać, nie czeka. Nie wiem co teraz zrobić. A to jest jedyny bus, który dzisiaj tam jest, a my dzisiaj musimy być na statku. 3 godziny drogi tam mamy. Także żarty się skończyły, naprawdę. No nie ma, nigdzie nie ma tego busa. Nie wiem, czy przypadkiem nie odjechał. Witajcie! Z gorącej Afryki ruszamy prosto na mroźną Alaskę. Czekają nas tam spektakularne krajobrazy, lodowe przestrzenie, dzika natura i przygody w zupełnie innym klimacie. To będzie niezapomniana przygoda w samym sercu dzikiej północy. Przygotujcie się na coś naprawdę wyjątkowego. Jo, siemanko, witamy na Alasce. Na Alasce mamy mocną jesień, pada cały czas. O, ale właśnie podjeżdża nasz Uberek. Choć pokażemy nasze outfity. Cudowne. Ala mi kupiła kurtkę taki ala raper z Ameryki, nie? Po prostu to były jedyne jakie były w lumpeksie, one kosztowały po 13 zł. Właśnie tak. No. Co do tego? Jedziemy zjeść do jakiejś typowo takiej amerykańskiej restauracji śniadanko. Amerykańskie śniadanko. Lubię ten klimat. Wczoraj strasznie tu zmarłem, ale bardzo lubię. Typowe. Tak. No typowe, idziemy na jakieś takie typowe. Typowo amerykańskie śniadanko. Dostałem polecenie od mojego kolegi Tomka. Dziękuję bardzo, jak będziesz oglądał. Patrzcie, jaki klimacik. Jest. No i tak, Sami City Diner. Diner po amerykańsku chciałem powiedzieć. Kanapeczka z awokado i to jest coś, co polecał Tomek, także bardzo chętnie spróbujemy. A do tego taki placek ziemniaczany. Wygląda bardzo ładnie i mam nadzieję, że tak samo dobrze będzie smakowało. Dobra, musimy iść po przełączki, bo nikt z nas nie ma przełączki nawet, żeby ładować telefon. A w Ameryce są inne, pamiętajcie. Niereformowalni. Trochę tak. Powiem wam, że mam lekki szok temperatur od wczoraj, bo jest naprawdę zimno. Szukamy zalążu, żeby sobie kupić czapki. Alaski oczywiście. No tego nie widać na przykład. Dobra, opuszczamy naszą chatkę, w której się zatrzymaliśmy. Płaciliśmy tu $100 za noc. Najtańsze co było po prostu. Pamiętacie, jak parę odcinków temu byłem w Mauretanii, mówiłem wam, że tam wszystko robią, żeby kobieta była po prostu gruba. Że od małej dziewczynki już zaczynają dawać dużo jedzenia, nawet tłuczą totalnie po to, żeby taka dziewczynka była gruba już od młodych lat, żeby wyszła dobrze za mąż. I powiem wam tak, że w Ameryce to jest dopiero problem. Tu po prostu jakieś 90% społeczeństwa jest otyłe. No może nie wiem, czy 90 przesadziłem, ale tak jak się patrzy, to jest straszne, po prostu straszne. No, my właśnie przyszliśmy kupić kartę SIM jeszcze dla mnie. Przełączkę oczywiście, bo dalej nie mamy. Mamy już telefony praktycznie rozładowane. A później coś zjeść, idziemy na autobus, mamy 3 godziny drogi do miasta, z którego wypływamy. No i powiem wam tak, tu się bardziej opłaca wziąć eSIM niż normalny, bo mi powiedział za 10 giga $65. A eSIM wychodzi ile? Stówkę? A wiesz co, 26 euro za 10 giga. No to tak. No to wiecie, ponad połowę taniej. Co jestem zaskoczony, bo zawsze eSIM są dużo droższe. Ale no nie wszędzie właśnie to iRalo się opłaca, ale tutaj ale tu akurat się opłaca na Alasce, no. Tak. Na pewno tu idziemy, będziemy tak. No nie wiem, no to nie wiem co on powiedział. No. Dobra, mała podpowiedź dla was.
Ja mam jeszcze co innego niż Ala. Ja używam tego Holafly. I tutaj mam na tydzień Unlimited za $27. To jest bardzo duża różnica. Jak on chciał za 10 giga 65. A Ala kupiła za... Za ile kupiłaś? Za 100 zł, czyli za $25 pójdźmy. Też 10 giga. Za real. Czyli to Holafly wychodzi jak na razie najlepiej. I to nie jest żadna reklama, bo ktoś mi ostatnio napisał, czemu reklamuje eSIM, a później kupuje kartę SIM normalną. To jest po prostu podpowiedź. Podróżnicza podpowiedź dla Was. Przyjechaliśmy na lotnisko. O, właśnie przed chwilą rozmawiałem o tych samolotach z płozami, co ląduje się na jeziorze. Jutro będziemy na lodowcu, na niesamowitym lodowcu. I właśnie bardzo chciałbym wziąć taki lot nad lodowcem, bo było coś pięknego. No i zaczynają się emocje, bo to nie nasze busy. Pan nawet mówi, że nie wie, gdzie taki bus może stać, a to jest jedyny bus tu dzisiaj, który odjeżdża. Jeśli nie zejdziemy, to jest coś na dupie. Ale już biegnie tam. Wiecie, jak to wygląda? Za 7 minut on gdzieś odjeżdża. Nie wiemy, czy stąd, czy skądś. Ktoś tu miał czekać, nie czeka. Nie wiem, co teraz zrobić. A to jest jedyny bus, który dzisiaj tam jest, a my dzisiaj musimy być na statku. 3 godziny drogi tam mamy. Także żarty się skończyły, naprawdę. No i nie ma. Nigdzie nie ma tego busa. Nie wiemy, czy przypadkiem nie odjechał. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Okej, ktoś nam pomógł. Zadzwonił tam do nich i zaraz po nas przyjadą. Tyle dobrze, ale fart. Ale to już równa 14. Czyli prawdopodobnie odjechali po prostu wcześniej, że ich tu nie ma. Co do Alaski, każdy nam odradzał, żeby tu teraz przyjeżdżać. Że teraz taka pogoda, taka pada i tak dalej. Ale my słońce mamy cały rok. My chcieliśmy właśnie taką inną pogodę trochę. Żeby zobaczyć magię tej Alaski, taką jesień. To jest coś. Ale jaja, 20 po, a naszego busa nie ma. Nie wiadomo, gdzie jest. W najgorszym przypadku no, będzie trzeba kupić kolejny autobus i pojechać kolejnym, no ale szkoda $200, wiadomo, jest kupa pieniędzy. Nie jest to koniec świata, no bo jakoś dotrzemy tam, no ale jednak byśmy chcieli jechać tym, którym mamy jechać. Zdecydowanie lepiej. Ale w ogóle, co do ciekawego o Alasce, to wam muszę też powiedzieć. Bo ten stan jest wyjątkowym stanem. Tak jak wam mówiłem. Kiedyś Alaska należała do Rosji, ale Rosja sprzedała to. Ze względu na to, że bali się, że i tak nie obronią tego miejsca. Tylko jak oni to sprzedawają, oni sprzedali to za bezcen, a nie wiedzieli o tym, że tutaj są złoża ropy. To jest bardzo, bardzo dużo złóż ropy. Także naprawdę sprzedali go za bezcen. W 1867 roku car Rosji, Aleksander II, sprzedał Alaskę Stanom Zjednoczonym za kwotę $7,2 miliona, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze byłoby około $140 milionów. W przeliczeniu na powierzchnię oznaczało to, że Stany Zjednoczone zapłaciły około 2 centów za akr ziemi. W tamtym czasie Rosja uznała Alaskę za zbyt odległą i trudną do obrony, a jej ekonomiczne znaczenie było mało istotne. Zaledwie kilka dekad później, w 1896 roku, na Alasce odkryto złoto, co spowodowało gwałtowny wzrost jej wartości. Alaska jest największym stanem w całej Ameryce, w całych Stanach Zjednoczonych. Żebyście o tym wiedzieli, jest 5-krotnie większa od Polski. Jest naprawdę ogromna. A żyje tu tylko trochę ponad 700 tysięcy ludzi. A dlaczego? Bo warunki są bardzo ciężkie do życia. Tak to jest. Miejscowość, w której jesteśmy tutaj, Anchorage, jest największym miastem, ale nie jest stolicą, żebyście o tym wiedzieli. Do stolicy nie dojedziecie drogą lądową. Nie ma takiej możliwości. Można tylko albo przylecieć, albo przylecieć. O, jest nasz bus? To nasz? Is it us? Is it our bus? Maybe. A, maybe. No to jeszcze nie wiadomo, czy nasz. Patrzcie w ogóle, jaki zrobiony. Ty, Ala, niezłego VIP-a wzięłaś. To jest pick-up przerobiony na autobus. Czekaj jeszcze, bo nie wiadomo, czy to jest... Dobra, mamy nadzieję, że nie jesteśmy przekonani, dopiero pani będzie pytała, ale mamy nadzieję, że to ten, bo jest prześmiesznie zrobiony. Pick-upa przerobili na autobus. To jest niezłe, serio. No i chyba to nie ten. Dobra, ten pan będzie tłumaczył. Oby to było to. Ciekawe. No i dobra, to nie jest nasz.
Niedźwiedź brunatny. Pomyślę, że na Alasce populacja, 98% światowej populacji tego niedźwiedzia jest właśnie tutaj. To w ogóle są chyba 3 albo 4 różne rodzaje niedźwiadków. W ogóle ich bardzo dużo, także mam nadzieję, że zobaczymy. A taki mały update z tego, co się stało. Musieliśmy kupić nowe bilety, tamten nie przyjechał. Prawdopodobnie nas oszukali na to. Ale to było z takiej strony internetowej. Z jakiejś tam takiej, wiecie, co się wykupuje po prostu. Także Ala zgłosiła sprzeciw. Zobaczymy, jak zareagują, czy w ogóle nam oddadzą pieniądze. No wiecie, $200 jest, no to nie jest mało. Nowe bilety musimy za 150 kupić. Na szczęście mamy, zaraz transport jedziemy, wiecie, wszystko jest ok. No ale lipa, no to lipa traci tyle pieniędzy, bo prawdopodobnie po prostu szukali, no. No bo jak mógł autobus być i go nie ma i w ogóle 2 razy mówił, że jedzie, nie przyjechał. Wałek. Nie chciałem mi zamówić, ale patrzcie, jaka to jest przeginka po prostu. Woda, litr. 6,20. 25 zł za litrową wodę. Ja nie jestem cebula, ale bez przesady. Za wodę. Well, hello, welcome aboard Cordova. My name is Eleanor. I'm going to be driving you today. Takie ostrzeżenie. Tutaj w ogóle w Anchorage żyje podobno 1000 łosi. Czy to Anchorage? No Anchorage, no. Anchorage, wczoraj mi był kierowca. Trasa po prostu tutaj jest niesamowita. Tutaj cały czas idą wzdłuż tory. Także pociągiem tym, co ja przed chwilą przejadzie, tutaj też by było naprawdę nieziemsko. Patrzcie, jaki lodowiec tam jest. Dojeżdżamy i stoi już nasz statek tam. Norwegian. Welcome! O, to jest w ogóle flaga Alaski. Wiesz, że ją zaprojektował 13-letni chłopiec? No. Mamy już nasze karty wejściowe. Pokaż kartę. Śmiejemy się, że średnia wieku to jest 75. No nie ma takich młodych ludzi jak my. Tutaj się wsiadamy na nasz kolejny rejs, a to już jest nasz 4. Pierwszy rejs byliśmy na Antarktydzie. Drugi rejs byliśmy na MSC, Karaiby. Trzeci po Europie, Włochy i tak dalej. A teraz jest 4. Alaska i płyniemy aż do Kanady. Idziemy odebrać nasz pokój i jeść, bo jesteśmy strasznie głodni. Wow. No, i tak się prezentuje. To już jest 4. firma, z którą płyniemy w rejs. I nie ostatnia, ale to wam zdradzę trochę później. Trzeba zeskanować karty na wejściu. Thank you. No. Nasza kabinka 10-115, czyli mamy do przejścia pół statku. Albo nawet i prawie całe. This is great. Thank you. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy strasznie głodni. O Jezu, kocham rejsy. No, popatrzcie, jak jedzonko wygląda. Tutaj kurczaczek, frytki.
Dobra, ale od czego zaczynamy? Nie wiem, wszystko mi się podoba, ale muszę przyznać, że tutaj to wygląda na dużo wyższym poziomie niż jak ostatnio byliśmy, nie? To jedzenie. Że takie jest pizza bardzo ładnie wygląda. fancy, szmensy. No i tak wygląda mój obiadek. Tu jeszcze mięsko dokrajamy. Ogólnie ładnie. Thank you. Można sobie zdrowo pojeść. No, idziemy zobaczyć. No patrzcie, O, patrz, taki jacuzzi jest. deszcz pada, a ludzie sobie siedzą w jacuzzi, wywalone. Czym się mają przejmować? Zapłać. A, bo ciepła woda, to dlatego. No jasne, że ciepła, słyszysz. Tego basenik tu jest. Jak ja lubię takie rejsy. Serio, wiem, że dużo osób powie, to dla dziadków i tak dalej. No tak, 90% ludzi to są tutaj właśnie tacy starsi. Ale co mnie to interesuje? No i drodzy Państwo, przepiękny SeaWorld. Ale to nic, jeszcze trzeba z drugiej strony piękne góry pokazać. Lodowce na górze są piękne. Ale to będzie udany rejs. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda miejsce spotkań ludzi. Tutaj zaraz pan będzie grał. Melvin się nazywa. Tutaj barek, miejsce posiedzenia. O, kawka. Ale zaraz idziemy na kawkę, bo zaraz nas jetlag zacznie gnieść. No mnie już tak nie cieszy, No. jestem tu drzemki, nie zrobić cecha, to nie ma Nie, kawa. Mamy tylko tydzień, kawa. tak. Nie będziemy spać. Tutaj jest zrobiony Michael Jordan. No, Przemek, nie Przemek Szamrok. był. Pozdro Przemuś. Drink more beer. Support your local. Fajnie, fajnie. Zrobione na takim angielskim stylu, taki pubik. Dobra, chodź, idziemy na dół zobaczyć jeszcze. Kasyno. O, już wiem, gdzie całe pieniądze twoje wydamy, ale dzisiaj. My całe pieniądze poszły do biletu. Najwyżej nic już nie będziemy korzystać do końca, wszystko dzisiaj w kasynie wydamy. Dobra, teraz idziemy tutaj, bo chcemy sobie załatwić wycieczkę na jutro. Jutro mamy lodowiec, ale my chcemy zrobić coś ekstra. Chcemy po prostu się przelecieć samolotem nad tym lodowcem lub helikopterem, bo jest taka opcja. Ale zaraz zobaczymy, ile to kosztuje, bo widzę, że ceny to mają kosmiczne tutaj. Za kajak 280. Wow, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, ile to będzie kosztowało, bo na pewno jest tego warte, ale zaraz się okaże. Lot $500 od osoby. No to kupa pieniędzy, nie ma co gadać. O, tam jest co tam jest? A, duty free. To nieważne. Mówiłem, ale ja dużo mówię, a mało robię. O, chodź zobacz, ale tu ładnie wygląda. Tutaj wygląda naprawdę cudownie. Wow. Z góry nie wyglądało tak ładnie jak tutaj z dołu. Dobra, teraz idziemy jeszcze zobaczyć na górę, jak wygląda siłownia. Mamy zamiar codziennie ćwiczyć na tym rejsie, także idziemy sprawdzić. Tutaj mamy jakiś salon gier. No i tutaj sam tył statku, ale tutaj to widzę, że o innej godzinie jakieś jedzonko jest. Nie teraz. Się rozpadało jeszcze mocniej.
to jest boisko. Na w piłę pograć. W siatkówkę, w koszykówkę. Serio, już nie mogę doczekać jutro, jak zobaczymy ten lodowiec. Widziałem to u kolegów, którzy tam byli. Pozdrawiam serdecznie. I widziałem dużo zdjęć i tak dalej. I to będzie tak cudowne. Ale to będzie oczywiście w kolejnym odcinku. O, tak, no. Tutaj hazardzik można uprawiać. Siłka była tu w środku, ale to była, może tam się wchodzi gdzieś indziej. Tak, jest fitness center i coś. No, tak fajnie się będzie ćwiczyło. Nie no, super, jak na się siłownia taka typowo na statku, to naprawdę wszystko będzie można poćwiczyć. Ja bym się zaćwiczyć tak chciało, także chyba już zacznę mój plan treningowy już dzisiaj, a nie jutro rano. Z racji tego, że ten rejs to jest prezent od mojej narzeczonej dla mnie, dla podróżnika, bardzo dziękuję. To świętuję moje urodziny. Teraz mamy 23 września. Urodziny miałem 28 lutego, ale to nieważne, pół roku później, ale więcej, 7 miesięcy później prawie. Ale to nieważne. Liczą się chęci. Liczą się chęci, tak? nie mogli na przecież na Alaskę w lutym tak. lecieć. I dodatkowo... Dobra, od razu spróbuję. Jak już tak ładnie wyglądają, to spróbuję od razu. No dobra. Dobra. Nie chcesz? Chcę. Patrzcie, tutaj jest kolejne miejsce, gdzie można zjeść, kawkę wypić i na fortepianie ktoś będzie grał. Tu jest sushi, ale to na pewno nie jest darmowa. To jest sushi bar. Tutaj mamy coś kolejnego. Tutaj też muzyczka na żywo będzie. Wariat. Ale tu ładnie to wygląda. Tutaj będzie fajny klimacik. Że jutro będzie. No jutro. Dzisiaj to trzeba po prostu przeżyć. No i tam jeszcze coś ostatniego. Stardust. Teatr. O, to tutaj jest teatr, widzisz, patrz. Szukaliśmy, gdzie jest teatr i znaleźliśmy go. Wow, jaki duży teatr jest. Patrzcie. No, naprawdę duży. Większy niż w tych poprzednich chyba, nie? No, wystarczy tego teatru i śpiewów. Ja tak tylko prosimy sobie zobaczyć. Nie nasz klimat. Nasz klimat bardziej będzie teraz angielski pub i piwko. Nie, ale powiem wam, że szczerze, to teraz jedyny nasz klimat to jest iść spać. Jetlag nas tak dopada. Która jest godzina teraz? No już 21, to już 21, to już powoli można iść spać. Czyli w naszej głowie jest 7 rano. No, ale chwilę co, siądziemy, posłuchamy sobie pana. Małe piwko na spanie i można jeść. Oczywiście po prostu tak, o, nie, że jaką mam super ochotę, ale po prostu chcę jeszcze powalczyć trochę i nie iść jeszcze spać. Musimy walczyć z jetlagiem. Patrzcie, jest stare rękawice bokserskie. Z takiej dostać petarę. Trochę się pozmieniało. To za moją rodzinę. Nie zamierzałam ci pić alkoholu, ale tam zmuszony. No, ale ten, no. Urodziny są. Mocne to jest w ogóle. Takie szanuję. Jak moi drodzy, 4:45. Pobudka. Piotrkowi się nie chce spać, niestety. Jest jak jest. Czemu nie jedzie? Ale jeszcze sobie śpi smacznie. Ja już nie mogę. Idę pochodzić po statku. Zobaczę, może wschód słońca jakiś, chociaż pewnie jest zachmurzone i nie będzie. Ale zobaczymy. Chyba wyszedłem na zewnątrz z tego lodowato, że od razu się schowałem. Idę na kawkę gdzieś. Jednak te ciepłe rejsy troszkę inaczej wyglądają. Można sobie pójść po pokładzie na zewnątrz. Śniadanko zjedzone, ale powiem wam, że jest dość nieprzyjemnie na zewnątrz. Może to nie wygląda jakoś jak duże fale, ale tak buja statkiem, że szok. A to jest ogromny statek właśnie.
No i płyniemy w stronę lodowca. Nie wiem, o której tam dopłyniemy. Czas pokaże, ale nie mam lekkiego poranka. Jak wiecie lub nie wiecie, czasem mam chorobę morską. Po tym, jaki mieliśmy ciężki poranek, bo były dość spore fale, już się uspokoiło. Właśnie teraz kapitan dał komunikat, że z lodowcem będzie jak będzie. Lodowiec zobaczycie w tym odcinku w ogóle. Myślałem, że będzie w innym, ale stwierdziłem, że pokażę wam w tym. Chcę, żeby ten odcinek był naprawdę bardzo fajny. Patrzcie, jakie są dalej fale. Jeśli ktoś myśli, że są małe, są ogromne. Serio. A ci co, ludzie pykają w ruletę. Blackjack. Ładnie, ładnie. Ja osobiście uważam, że kasyno to jest strata pieniędzy i to okropna. Bardzo nie popieram. Ale później jakąś dyszkę wrzucić tak dla zabawy. Czemu nie? I tak stracę, ale tak chcę się tego zabawić. Ale wiecie dlaczego tyle tego wszystkiego? Na każdym statku, w którym jesteśmy, jest ogromne kasyno. Dlaczego? Bo ludzie grają. I statek zarabia na tym bardzo spore pieniądze. No, idziemy teraz zobaczyć. Wczoraj i dzisiaj jedliśmy na bufetach, ale dzisiaj idziemy teraz zobaczyć sobie. No, można wyjarać, no to jest dziwne też. No, ale to dla kasyna, w kasynie właśnie to jest normalne, to co można zapalić. Ale wieje. Ale gdzieś tam wychodzi słońce, moi kochani, jest mała nadzieja, ale zawsze jest. Pamiętajcie, nadzieja umiera ostatnia. Moi drodzy, chciałbym wam zdradzić, co czeka was w tym miesiącu, ze względu na to, że Alaska to jest odcinek, który tak jakby rusza nowy miesiąc, nowe przygody, nowe wyprawy na kanale Podróże Majownika. Mam nadzieję, że ostatni miesiąc wam się super podobał, bo ja byłem po prostu zachwycony. Wyświetlenia były czadowe, subskrypcje, wszystko po prostu na najwyższym poziomie, także bardzo wam dziękuję za tamten miesiąc. Postaram się, żeby ten był równie fajny do oglądania, równie ciekawy. Także zaczynamy od rejsu po Alasce. Będzie coś niesamowitego, codziennie będziemy w innym miejscu, pokażemy wam różne miejsca Alaski, aż dopłyniemy do Vancouver, będziemy w Kanadzie. W Kanadzie bierzemy samochód, ruszamy sobie w parę dni trasy, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Następnie lecimy do Meksyku. W Meksyku będziemy oczywiście zwiedzać Cancún, Tulum, Playa del Carmen, piękne wyspy takie jak Holbox, Isla Mujeres. Następnie jedziemy do Belize. Później prawdopodobnie będzie Salwador i Gwatemala. Dokładnie tak. I po tym lecimy do Miami. W Miami z 3 dni, wiadomo, trzeba użyć trochę tego Miami. Następnie wsiadamy na największy statek na świecie. Będzie to Icon of the Sea. Icon of the Sea. Icon of the Sea jest naprawdę największym statkiem na świecie. Jest tam ponad 3000 kabin, ponad 7000 osób wchodzi. Spędzimy tam tydzień. Będziemy na 2 wyspach właśnie z Meksyku. Dodatkowo będzie Honduras i będzie wyspa, która jest typowo ich, czyli Royal Caribbean. Szykuje się naprawdę świetny miesiąc. No, na Bahamach. Ta ostatnia wyspa jest na Bahamach. Także szykuje się naprawdę świetny miesiąc. Pokażemy wam dużo ciekawych rzeczy. Zapraszamy serdecznie. Oglądajcie dalej ten odcinek i bądźcie ze mną. Oglądajcie i subskrybujcie kanał Podróże Wojownika, bo lecimy po 1 000 000 subskrypcji i złoty znaczek. No i zaczynamy dopływać gdzieś. Lodowca jeszcze nie widać. W ogóle tam coraz bardziej ciemne chmury są. Ale zobaczcie, kolor wody się już robi ładny. O, troszkę się O, już jest. Ala! Już jest, chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko. I zaczynamy, proszę Państwa. Lodowiec piękny. Nasza pierwsza atrakcja tego wyjazdu. Że góry lodowe też będą. Ciekawie. Dobra, kończę z kozaczeniem, bo zaraz będę chory. A jeszcze tydzień tu będziemy, a później jeszcze będziemy w Kanadzie. To tam też będzie zimno. Że wracam szybko do kabiny po kurtkę, czapkę i rękawiczki. Ale piękny widok. Serio, już jestem zajarany, że po prostu. Nigdy z tak bliska nie widziałem, nie licząc na Antarktydy oczywiście.
Bo Antarktyda to jest inny level. Ale fajnie. No, od razu lepiej. Można wracać. Było strasznie zimno. Nie wiem, ile jest stopni na zewnątrz, bo nie mam jak sprawdzić, ale było strasznie. Znaczy strasznie, jak strasznie. Strasznie, bo przyleciałem z Afryki. A tam było 40 to codziennie. Słuchaj, a tutaj wiecie, tutaj jak już jest 0, to już jest dla mnie strasznie. Dla ludzi normalnie. No, jesteśmy coraz bliżej. Coraz ładniej to wygląda. Robi wrażenie, naprawdę. No, tu już podpływamy. Już coraz więcej lodu płynie. Strasznie słabo jakoś chciałem wybaczyć, ale chcę wam pokazać, ile tutaj jest. Co to miało być? Wymorskie. No ale dużo. No i co powiecie? Jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze kawałek podpłyniemy. Ale robi tak niesamowite wrażenie. No i zaczynamy zawracać. I teraz już go widać w całej okazałości. Po prostu magia. Niebieskie te kolory są tam. Jakby było słońce, też w ogóle kosmos. A jak się podoba? Pięknie. Mnie w ogóle kręcą te zimne kierunki od jakiegoś czasu. W zasadzie chyba od momentu, kiedy zamieszkałam w Tajlandii i no i kiedy to jest taka egzotyka teraz dla mnie. No totalnie. Wow. Serio. Robi taką robotę. Ja wiedziałem, że to będzie fajne. Ale jest jeszcze lepszy niż sobie wyobrażaliśmy. Ty sobie tak wyobrażasz? Przepiękne, no nie wiem. Ja też nie, chyba. Przepiękne to jest. No. Te kolory to jest niesamowite. A Takie jutro- mini przypomnienie Antarktydy. No, a jutro jak dobrze pójdzie, to będziemy mieli okazję przelecieć samolotem. Znaczy albo takim małym, albo helikopterem, jeszcze się okaże. Tylko nad innym lodowcem. A tylko wszystko zależy od pogody. Dajcie znać, kto z Was widział taki lodowiec kiedyś w życiu. Bo my, no dobra, nie porównując z Antarktydą, bo Antarktyda to inny level, ale mieliśmy zamiar na taki lodowiec jechać na Patagonię.
No, ale teraz nie wiem, czy już warto. Nie no, warto, wiadomo. To Chociaż tak samą samo jakbyś Patagonię powiedział, to- że piękne morze widziałeś na Filipinach, to czy warto lecieć do Tajlandii? Warto, bo to jest zawsze coś innego. Tak jak Czy tam lot, jest to samo morze? tak jak lot Ale w czy tam jest to samo Kapadocji, morze? pamiętasz? Kiedyś się zastanawialiśmy, czy lecieć balonem w Kapadocji. A Piotr mówi, jej, ja leciałem lotem, gdzie to było? W Laosie. W Laosie. Ja mówię, nie no, wspaniałe porównanie, to jak leciałeś w Laosie, to już nie ma sensu w Kapadocji. Same. Tak. Nie, ja myślę, że do Patagonii jak najbardziej na ten Nie, no lodowiec, tam w ogóle tylko- też na co innego. No ten sam lodowiec to jedno, ale drugie Patagonia jest tak No cudowna. tylko może nie teraz jeszcze, trzeba Ja sobie myślę, że tak z dawkować 2 lata. takie, no. Z 2 lata wystarczy poczekać jeszcze. Ale tutaj było totalnie Pięknie. warto. I zobacz, jakie te w ogóle jakie warstwy tutaj No. te góry mają, pokaż to jak to pięknie wygląda. No już zawracamy. Ale wrażenia pozostaną niesamowite. No nie, no powiem wam, że teraz to jest tak totalna różnica między tym, co było, a co jest. Sorry. Płaszcie. Zawracamy, już będziemy stąd odpływać oczywiście. Mamy dość długą trasę, żeby dopłynąć do kolejnej miejscowości, do której płyniemy. Będziemy płynąć od teraz do jutro o 7 czy 8 rano tam mamy być. No tak, no o 9 schodzimy ze statku. Będziemy mieli czas do 17. Ale to było piękne. Tak wam mówiłem. Dalej różne rzeczy potrafią mnie zaskakiwać w podróży, mimo tego ile widziałem. Dobra, starczy tego, bo już oglądacie ten lodowiec od pół godziny. No, ale się nie dzieje, no wow. Po prostu wow. Dobra, obiecuję, że to był ostatni raz. Pięknie, warto było. Naprawdę warto. No dobra, ostatni raz, wybaczcie. Bo już odpływamy. Ziomek ma lornetki, ogląda sobie foki. Ja żartuję, lubię morskie. Teraz mgła przeszła i naprawdę robi to wszystko robotę, kolorki się ładne zrobiły. Ale wy tego nie słyszycie, a my słyszymy normalnie, jak one wydają odgłosy swoje. No, a jakbyście się zastanawiali, gdzie lodowiec, no to jest tam, z drugiej strony. Miałem wam nie pokazywać, ale bardzo was lubię. Wiem, obiecywałem, ale po prostu stwierdziłem, że muszę nagrać tutaj też zakończenie tego odcinka z tym pięknym lodowcem. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Przed Państwem lodowiec. Ładny. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. To był pierwszy odcinek z Alaski, będzie prawdopodobnie 5 odcinków. Później lecimy do Kanady, a gdzie dalej, to dobrze już wiecie, widzieliście wcześniej. Chciałbym wam przypomnieć tylko o tym, żeście byli aktywni pod tymi filmami. 10 000 łapek, komentarze, naprawdę pomaga promować to moje filmy. Zresztą możecie zobaczyć po tych filmach wszystkich, które były wcześniej, jak to działało. Pamiętajcie, ale czasno, słyszałaś? Ciekawe, czy wpadnie do wody. Wow. Dobra, pamiętajcie o tym, że czasnąć przycisk subskrypcja, tak samo jak ten logowiec z tyłu. Dzięki, pozdro, yo. Come on, boys, we'll see where this road gives up. Blacktop and gasoline, it won't be enough. But I keep shifting into neutral while the river's racing by. Yeah, I'm sitting in the chamber, locked and loaded, let me fly.